prit. O bayram curi, o pushke trimni, o ish minister, o ne qeveri. Vina kalia, o e tunj miftari, o për pleqni, i kujton vatari. O Ali Ibra, o e Haji Zeka, o flak baruti, o more jetën breza. O flaka done, o mero hetroli, o në grykte topi, o mitsokoli. Witam wszystkich serdecznie. Podróż z Maciejem, jestem Maciej. Tym razem spotykamy się w Albanii. Dość odległy kraj, jeżeli chodzi o przebieg ostatnich podróży. Jest 2:30 w nocy. Jestem właśnie w hotelu znalezionym dość przypadkowo, bez żadnych rezerwacji, za 15 euro za 2 osoby, za taki pokój z łazienką. Do Albanii dostaliśmy się przylatując z Warszawy do Salonik, a z Salonik przyjechaliśmy busem z całą bandą Albańczyków zresztą, którzy byli bardzo mili. Hajde flak të morim fustane lastit jo te pelena Qylet si presër melo Ta filo flakëro Hajde flak të morim fustane lastit jo te pelena. Witam wszystkich oficjalnie z Albanii. Znajdujemy się w mieście Pogradec, w hotelu. Tak przedstawia się widok na jezioro Ochrydzkie z tarasu widokowego w naszym hotelu. Piękne jezioro, dookoła wiele miejscowości. Bardzo tanio. Pierwszy dzień. Pierwszy raz widzimy słońce. Jemy śniadanie i ruszamy eksplorować miasto i okolice. Wszystko w porządku. Woda jest bardzo czysta, a na jej dnie można zobaczyć opony na przykład. Zaraz po przyjeździe do miasta Pogradec udaliśmy się na spacer w celu znalezienia jakiegoś hotelu. Udało nam się znaleźć hotel, przy którym stał osioł lub koń. Początkowo nas trochę odstraszył, ale nie okazał się groźny. Z tyłu piękne jezioro, a przed jeziorem mamy konika. Nie tak pięknego już. Takie to zwierzę możemy spotkać przychodzących na tutejszej ulicy. Witam wszystkich na śniadaniu w Albanii. Pierwsza restauracja wybrana po dosyć długim spacerku. Zamówiony został makaron, do tego popisku, sendos niskie. Robi się gorąco, trzeba będzie się chłodzić. Pora spróbować jakości kąpieli w jeziorze Ochrydzkim. Za mną piękna panorama całego jeziora, a ja wskakuję do wody. Tak prezentuje się jezioro Ochrydzkie z rowerka jednego.
Wszędzie dookoła niskie górki, a w środku jeziorko. Około 270 metrów głębokości. Można też nie wspomnieć o bardzo życzliwych i przyjaznych Albańczykach, którzy jechali z nami pełnym autobusem z Salonik. Wszystkie ich miny były bardzo szczęśliwe, zadowolone, a w oczach można by było wypatrzeć zainteresowanie i chęć pomocy. Dałoby się jakieś piwko. Znajdujemy się w miejscu, w którym produkuje się ryby. Są to specjalne ryby zamieszkujące teren jeziora Ochrydzkiego. Strągi ochrydzkie. Te strągi mieszkają w jeziorze, a tutaj widocznie przyjeżdżają czy przypływają, by sobie trochę podjeść. A sprytni ludzie wtedy je wyłapują. Tak wygląda nasza rybka, a tu jakaś inna. Same przysmaki do sklepu. Mamy tutaj pieczywo, sery różne, specjalność Albanii oraz oliwki. Polecam kupować rzeczy na wagę, gdyż są one bardzo tanie, wychodzą na wagę. Spróbujemy. Pyszne sery. Tak to byśmy zapłacili. Nie może również zabraknąć winka. Tutaj egzemplarz 2-litrowy. Spróbujmy. Bardzo dobre wino czerwone, bardzo dobre. Doskonale pasuje do serów, do oliwek. Palce lizać. Idziemy do Ochrydu, miasta w Macedonii. W początku musimy przeprawić się przez przejście graniczne, potem drogą wzdłuż jeziora jedziemy do naszego miasteczka. Zmierzamy do Ochrydu. Przekroczyliśmy granicę, jedną drugą. Nie ma żadnych busów, nic nie widać, nie ma tu w zasadzie nic. Idziemy dalej drogą, może zapiemy stopa, a może nadjedzie jakiś busik. Nic nie jest pewne, ale mamy nadzieję, że coś wkrótce się znajdzie. Ochryda zdobyta. Udało nam się złapać stopa.
po przejściu kilku kilometrów od przejścia granicznego. Bardzo ładne, klimatyczne miasto. Mnóstwo zabytków w przeciwieństwie do albańskich miast. Przemierzając Albanię w lipcu, należy się liczyć z bardzo wysokimi upałami, sięgającymi nawet pewnie po 40 stopni. Efektem tego jest to, że w ciągu dnia w zasadzie trudno jest cokolwiek zrobić. Wszelkie zwiedzanie i tego typu atrakcje po prostu stają się niemożliwe, jest bardzo trudno. Charakterystycznym i chyba najbardziej ciekawym miejscem w Ochrydzie jest wzgórze ze starym miastem, jakimiś kościółkami i zamkiem, na które właśnie się wspinamy. Macedońskie zimne piwko to obowiązkowy punkt nadwycieczka tutaj. Macedoński kebab, oprócz tego, że był wielki, to bardzo tani. Za jakieś 7 euro można zjeść tutaj obiadek z piwem. Wielki kebab, wielka baranina soczysta, taka jak w Polsce. Nie mogę chodzić. Dzisiejszy dzień upłynął na pobycie w Macedonii, w mieście Ochryda. Bardzo super kraj. Spodziewałem się, podobnie tani jak Albania, dużo bardziej czystszy i mieszkańcy jego wydają się być bardziej pomocni niż tutaj. Aczkolwiek nie mam temu miejscu też nic do zarzucenia. Na pewno trzeba będzie poświęcić osobny wypad do Macedonii. Proszę nie kojarzyć Macedonii z Grecją. To zupełnie inny kraj. No, zaciekawił mnie strasznie. Widocznie tradycją mieszkańców miasteczek albańskich jest codzienne wychodzenie na miasto w godzinach wieczornych, granie w domino, w szachy, inne tego typu zajęcia. Nie piją oni aż tyle alkoholu co my. Bawią się w bardziej cywilizowany sposób. Hajde fractori, fustanella, stieto, teperera. Witam wszystkich z Tirany, stolicy Albanii. Zajechaliśmy tutaj w 2 godziny z Pogradec transportem samochodowym a la minibus. Sama Tirana nie przedstawia się rewelacyjnie, jest duży tłok. Plusem jest dosyć duża ilość zieleni. Za mną jeden z cudów Tirany, piramida. Obecnie podupada. Kiedyś było to jakiś ważniejszy budynek dyktatora. Zwiedzimy centrum. Jest tu ze 2 albo 3 place, jakieś może 2 i też 3 zabytki. Znajdujemy się na placu osoby, która jest bardzo, bardzo kojarzona z Albanią, Matki Teresy z Albanii. To jest jej plac. Widzimy również budynek Uniwersytetu Tirańskiego, a tak mniej więcej za białym busem, lekko w prawo, jest pomnik Chopina, którego tutaj nie widać. Pewnie każdy zastanawia się, dlaczego ktoś tutaj przyjeżdża. Nie ma tu ani zabytków, nie jest tu ładnie, nie jest jakoś przemiło. Już wam mówię, niskie ceny. To jedyna rzecz, dla której przyjeżdżają tu ludzie.
można tanio zjeść, napić się i zaznać różnych ciekawych rzeczy, na które trzeba z reguły dać dużo pieniędzy. Oczywiście w Tiranie spędzimy dużo czasu, popołudnie, a następnie idziemy gdzie indziej. Hajde flaktumori fustanella maleto Jan pedela primărita de coso Ta filo flacuro Hajde flaktumori fustanella maleto Jan pedela. Witam Państwa z Vlory. Przemieściliśmy się z Tirany. Jest to na wybrzeżu albańskim, albańska Riviera. Siedzimy w restauracji, pijemy piwko i czekamy na pizzę. Miasto 100-tysięczne, sprawia o wiele większe, lepsze wrażenie niż Tirana. Jest luźniej, jakoś tak czyściej i ja czuję się bezpieczniej. Od tego miejsca zaczyna się, jak już mówiłem, albańska Riviera. Podążając stąd na południe będziemy cały czas wymierzać nadmorskie piękne miejscowości. Kończymy w hotelu, który znaleźliśmy w zasadzie wstępując do pierwszego napotkanego hotelu po drodze na wybrzeżu. Trochę zawiedliśmy się wybrzeżem. Wygląda to strasznie jak wielki kurort, nie ma ciszy i spokoju, nie ma klimatu. Jesteśmy szczęśliwi, że znaleźliśmy hotel. Trochę drogi, bo 22 euro za 2 osoby. Drogi jak na Albanii oczywiście. Ta fil busi, ta fil